A w dzisiejszym odcinku między innymi... Dobra, trzeba światełko w tunelu rozpalić. I soluwa na kosiały. Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Guru. Nie jakiś tam leszczyk, tylko Guru. Nie ma tu kogo zastrzelić. Napiłem się właśnie muszynianki. I mi się odbija trochę. Na myśl, że muszę iść z tym leszczykiem gdzieś tam na wyprawę, bo go okradziono. Cześć, witaj. Podejrzewam, że to te bandziory z nowego obozu. Ty jesteś Talas, ten, którego obrabowano? Zostaw mnie w spokoju, nie chcę o tym więcej mówić. Zawsze to samo. Mogę ci pomóc w odzyskaniu tej księgi. Naprawdę? Zostałem obrabowany przez gobliny, a teraz mam je odnaleźć i odzyskać księgę. Mam pomysł. Ja ci pokażę, gdzie jest almanach, a ty go odzyskasz. Ja mam lepszy pomysł. powinieneś wierzyć O, we wszystko. 50 bryłek. No i tak możemy Wejdę rozmawiać. w to za 50 bryłek rudy. Co? Toż to rozbój. To nie było A zresztą, mądre. daj mi znać, gdy będziesz gotowy do drogi. To się już więcej nie powtórzy. Jestem gotowy. Możemy ruszać w drogę. Dobrze. Dość Chodź tej za mną. planiny. Kurde, ale ten bezimienny mnie rozumie. Nikt mnie tak nie rozumie chyba jak on. Nie zdążyłem nawet powiedzieć, żeby wyskoczył z 5 dych, ale już wyskoczył. Już była propozycja. Widzę, że byłeś szybszy ode mnie i udało ci się zostać guru. Dobra robota, przyjacielu. Ty się bój, bo ja mam jeszcze jedno zadanie do wykonania, ale muszę trochę więcej tych punktów nazbierać. Bo ja cały czas pamiętam, że jak się nauczę tej magii śniącego, to muszę wrócić do starego obozu i tam kogoś uśpić. Teraz powalczymy trochę z goblinami. Była taka piosenka. Walczmy z goblinami, z goblinami. A może tańczmy z cyganami? Nie wiem. Jakoś tak to było, ale mi się wydaje, że tam goblin był zawarty. I ten Talas to jest zawsze taki leszczyk. Ja się nie dziwię, że go gobliny obrabowały. Choć tak naprawdę wierzyłem w to do samego końca, że to jakiś bandyta z nowego obozu. Te przeklęte bestyjki mieszkają w jaskini za tym mostem. Uważaj na siebie. Nie pójdziesz ze mną? Zostanę tutaj i będę ubezpieczał tyły. Chłopie, dzięki jesteś, naprawdę. Z tymi goblinami nie ma żartów. To już pokazał nie jeden odcinek, że łatwo mogą mnie załatwić. Był taki fragment, gdzie walczyłem z goblinami. Gdzie na pysk padałem. Gdzie się wykorzystać dałem. Choć nie jestem wiadomo kim. Tu nic nie ma. No zawiedli mnie teraz. Pięknie go? No daj mi tego expa, no proszę cię. Trochę expa więcej. W ogóle wiedzieliście, że gobliny są przysmakami tych topielców? On się topi? Nie, bo mi exp upadnie. Exp... Moje doświadczenie cenne. Dobra. Nieważne. Straciłem parę bełtów na nich. Ale mam tego dużo, także... Wyje bongo. Bongo faja. Ale mnie denerwuje ta animacja. Wyjmujesz broń, to on biegnie dalej. Tak mnie to wpienia. Rączki mam tutaj, kurde, niczym wujaszek, który ci wjeżdżał do pokoju. I ci sztuczki magiczne pokazywał. Jednemu czy drugiemu, dobra. Jedna bestia mniej. Miksturka jakaś, a w ogóle ja mam to miksturę od Kaloma, co HP zwiększa. To ja tu poproszę ją od razu na warsztat. To tylko 5 życia daje, chłopie, ja myślałem, że z 50 chociaż. Idę z nimi na solo. Solo, solo, jak w tej piosence. Solo. Ja czuję, że to jest rasizm i to taki krypto. Dlaczego akurat białe gobliny nie okradły Talasa? Ale co ja będę gadał? Ciekawe, czy się to...
Ciekawe, czy to się zmieni w remake'u, czy będzie bardziej inkluzywny, czy nie. Całkiem nieźle sobie radzą te gobliny, tak szczerze. Kiedyś robiłem o tym materiał, że ja ogólnie, jeżeli chodzi o gobliny, to bym ich nigdy nie lekceważył. Bo to wcale nie są takie głupie potwory. To są całkiem ogarnięte, kurde, zwierzęta. A może nawet nie zwierzęta, tylko humanoidy. Z własną kulturą i własnymi pałkami. Łatwo dostać od nich w miskę. Mają też swoich wojowników, szamanów. Podobno nawet mają swoje dziewczyny, ale nie wiem jak to działa tak naprawdę. Powiem wam tak, moi drodzy. Gdyby kto inny wygrał wybory, to już byście nie widzieli tych odcinków. Raczej to nie przekonuje ani jednej, ani drugiej strony, no ale wiecie jak jest. Mieliśmy do wyboru ostatnio zło i większe zło, jak zawsze w Polsce. I tutaj też tak jest, możecie dołączyć do siepaczy Gomeza, zbierać rudę od kopaczy i być wyzyskiwaczem, dołączyć do nowego obozu i być złodziejem, rabusiem, śmierdzielem. Dlatego najlepiej chyba dołączyć. Odzyskałeś almanach. Dobra robota. Wracajmy czym prędzej do obozu. Dołączyć do trzeciego obozu, obozu na bagnie, jedynego, który próbuje coś zmienić od tego popisu. Hehe. Mówię wam, Gothic to jest jedno wielkie życie w Polsce. Jak tu nie myśleć, że to jest polska gra? Patrząc jak w obecnym sezonie grało Bochum, które chyba nawet spadło teraz z Bundesligi, to dalej uważam, że... No to jesteśmy. Najlepiej zanieś od razu ten almanach Korkalomowi. Tylko uważaj, żebyś nie umarł z przepracowania. Spokojna głowa, nic mi nie będzie. Nie musisz się o mnie martwić. Nie zrozumiał sarkazmu. Jeśli myślisz, że... Że tak naprawdę jedyne co im wyszło to Goticzek właśnie. Pogadajmy. A tutaj myk na patelaszkę. O i teraz wchodzę jak guru, teraz to ta. Teraz możemy iść tutaj i powiedzieć: dobra Kadar, słuchaj. Wspólnie spróbowali przez modlitwę zjednoczyć się duchowo. Słuchaj ze Kadar, śniącym. teraz ja was będę uczył. Patrzcie, to jest kusza. Nie? A cicho Zsyłane bądź. przez Cicho śniącego bądź. wizje były coraz wyraźniejsze, ale bractwo nie dysponowało siłą wystarczającą, by nawiązać kontakt. Dobra, jutro wam pokażę jak się strzela. Cześć, witaj. Bo widzę, że on nie ogarnia. Że ja tu chcę was czegoś nauczyć. Chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. Co ty tu masz? Plan obozu na bagnie. Kropijcy. Mikstury masz. Mikstury to prykam od ciebie wszystkie. Naucz mnie wykorzystywać magię runiczną. Wielu poznało język runiczny, ale tylko kilku rozumie naturę ich magii. Spróbuję ci ją wyjaśnić. Jestem gotów, by przystąpić do pierwszego kręgu. Słuchaj mnie uważnie. Dawno temu śniący przybył tutaj i zesłał ludziom proroczą wizję. Jednak wielu z nich nie chciało zobaczyć jego potęgi, nie chciało uwierzyć. Zaślepiała ich chciwość rudy. Tylko Iberion wraz z garstką towarzyszy usłuchał głosu śniącego. Tak powstało bractwo. W chwili, w której po raz pierwszy wstąpili na ścieżkę zbawienia, powstał również pierwszy krąg. Magia runiczna staje się zrozumiała dla każdego, kto podąża śladem śniącego. No dobra, ale jak to się ma do magii? Jak mam ją wykorzystywać? Nic mi nie wytłumaczyłeś, chłopie. Idę do tego leszcza na górę. Ale zaraz, on ma jeszcze na sprzedaż runy. Nie będę musiał świrować W pawiana tym ze samym zwojami. czasie nasi nowicjusze... Cześć. Powiedz mi, że sen jest dostępny już teraz. Drugi już kurczę 15 punktów? Aj, Chciałbym... chyba te progi są większe względem tego. Ja w ogóle nie wiem czemu wyłączyłem tutaj opcję bez kupowania. Światełko możemy sobie kupić.
Resztę se kupimy później. A zatem wciśniemy mu najlepszy towar pod słońcem. Najbardziej chodliwy. Masz tę brzytwę, bo ja i tak mam nieogoloną gębę. Pazura topielca. Co tu jeszcze mam? Sadło kretoszczura. Fajkę. Młoteczek, meselek. Pewnie broni mam dużo różnych. To nazbierało mi się tego kruszcu. Od tych strażników wszystkich. No. Weźmy sobie przemianę w pełzacza. Dlaczego? Bo nigdy z tego nie korzystałem. A czemu by tego nie zmienić? Co ty tu jeszcze masz? Przemiana w wilka. Ale 5 sztuk to nie potrzebuję. Jeszcze ci dam żądełko. O, i patrzcie jak elegancko. Z nim to się można dogadać, nie to co z tymi lamusami pozostałymi. I teraz już mogę wykorzystać sobie światełko w tunelu. Długi czas upłynął od chwili założenia. Już nie świruj, Pawiana, że taki długi 5 lat to jest nic tak naprawdę. Szczególnie w takim miejscu jak tutaj, że się nic nie robi praktycznie, to ten czas musi bardzo, bardzo wolno iść. I nadal mi nie przyszły te gacie od kuriera, więc mam nadzieję, że on się ruszy w końcu. Daleko zaszedłeś w tak krótkim czasie, przyjacielu. Teraz jesteś jednym z naszych duchowych przywódców. Niesamowite. Milcz. Nie pozwoliłem ci się do mnie odezwać. Hej, ty! Czego chcesz? O ty chamie. Znalazłem twoją księgę. Dobra robota. Teraz mamy wszystkie potrzebne składniki. Zajmę się teraz przygotowaniami. Kiedy odbędzie się wielkie przywołanie? Zaczekaj do wieczora. Wtedy przyjdź na dziedziniec świątyni. Tam się zbierzemy i spróbujemy przywołać śniącego. Okej, skoro tak, już jest wieczór, to ja już tam od razu pędzę. Już od razu tam biegnę. Tylko jeszcze bym w tego Fortuno jabłkiem rzucił. Bo strasznie jest słabe te zioło mi sprzedał ostatnio, znaczy oddał. Ty, Fortuno, co ty sobie wyobrażasz? Komu jak komu, ale ja już nie jestem byle kim, tylko guru. Ja nie chcę takich sytuacji więcej, no. Jeszcze mnie nie zagadujecie? A, bo on musi tam dotrzeć. Porkejlom, która to godzina w ogóle? Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo Jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność. A my jesteśmy Jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący! Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu. Co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie! Miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce. Musimy je tylko odnaleźć.
Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech wznoszą modły w naszej intencji. Powiem wam, że coś mi to przypomniało, ta sytuacja. Też ostatnio ktoś cieszył się z wygranej, a się okazało, że nie wygrał. Kto to mógł być? Już nie pamiętam z tego wszystkiego. I co Ej, teraz? ty. Hangar. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Opa, Iberion Nasz wstaje. guru Baal Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą Straży Świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. A, wydygany Oddałeś jesteś. obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Natychmiast ruszę w drogę. Zanim pójdziesz, weź ten pierścień. Niech cię chroni w walce. Gdzie jest to cmentarzysko orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym dziedzińcu. Ludzie zawsze On gadają. będzie twoim przewodnikiem. Z takim leszczem mam To się iść? skończyło już dawno temu. Dobra. Ale najpierw ja tu muszę na górę wejść. Gdzie idzie też swoją drogą Baltajon, nie wiem po co, choć się domyślam. Ale ja tu wszedłem, bo tu się kręcą takie fajne dziewczyny. No i myślę, że w tym odcinku będzie to już wszystko, bo ja mam tu jeszcze jedną sprawę do załatwienia, której niestety nie mogę wam pokazać z uwagi na to, że filmy są dostępne nie tylko dla młodzieży, ale nie tylko, przepraszam, dla dorosłych, ale także dla osób niepełnoletnich. No i to tyle, także trzymajcie się, cześć! Nie no, świrowałem jeszcze za wcześnie, żeby kończyć. A on teraz tu siedzi? Cześć. Co on tu robi? Witaj! Ty, Tajon, jak tam ta druga? Bo ta Natalia to taka średnia, bym powiedział. Tajon to się nie zna na robocie. Słyszałem tam zza ściany. 2 minuty i po robocie Pewnie było masz u rację. niego. Ludzie zawsze gadają. Dobra, Hej, dawaj, ty, Talasino. cześć, witam. To nie było zbyt mądre. Przysyła mnie Kor Angar. Masz mnie zabrać na cmentarzysko orków. Gdzie... Dawaj, prowadź, Talasini, Bambini, Mutini. Zawsze to samo. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. A teraz Lester ogarnie, że zostałem guru i będzie miał takie... Zostałeś guru? Wielki zaszczyt, mi się nie udało po 5 latach robienia pałki. A tobie się udało tak szybko. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jak na razie to mi się nie podoba jedna rzecz, a mianowicie to, że nikt mnie nie zawołał do innych obozów. Więc jakby są te dziury w późniejszych rozdziałach, tak jak mówiłem. W pierwszych rozdziałach dodali dużo misji, a teraz jestem 3. rozdział. 2. rozdział mi bardzo szybko przeleciał, bez w zasadzie robienia żadnych dodatkowych questów, bo nikt mnie tam nie prowadził do tych questów. A też nie zamierzam chodzić i ich szukać samemu. Nie powinno to tak wyglądać. Nie pójdę z tobą na drugą stronę tego mostu. Nie jestem samobójcą. Nie jesteś. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet Baal Lukor stamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. To przez te stanie w tym deszczu mi się wydawało, że już długo nagrywam odcinek, zerkam, a tam kurde 15 minut, to co ja, nie wstawię wam odcinka 15 minut. Po prostu za szybko sklepałem te gobliny, podobnie jak te kąsacze za szybko sklepię. Taką mam nadzieję przynajmniej. A miałem zajść do Dariona i zapomniałem.
ulepszyć sobie equipment. A ciekawe, czy potem od góry będę mógł zostać magiem wody. A, to też mnie ciekawi. A propos maga, to też mam taką propozycję do was, bo ja nigdy nie grałem magiem w Gothica 2, takim czystym magiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc możecie napisać, czy byście chcieli gameplay maga zobaczyć. W moim wykonaniu śmiesznym. O, lipka, myślałem, że mi się uda uniknąć, a powinienem się zasłonić. Ale mam mikstury kupione od tego cieniasa. Walka Darki. Darkę to by wychlupnął, a nie tam. Kadar. Oba, ten jaki sklepany. To było całkiem proste. Teraz jeszcze będzie zaraz zdjęcie strzelone do miniatures. To muszę Marvina odpalić w takim razie. Ale to chyba nie jest dla was nic nadzwyczajnego. Chyba każdy o tym wie, że żeby zrobić te miniatury, no to muszę tego Marvinka odpalać. I weźmy tak, o. Jeszcze ją trochę tak urozmaicić, może pod lepszym kątem. O, teraz to ta. Elegancko. I 42. What was the question? Taki, że jak wpisujesz 42, to znika ci Marvin. Mi się w ogóle marzy, żeby zrobić kiedyś taką serię właśnie kodowaną, żeby to było z takim totalnym jajcem, ale nie tam do przesady, tylko na przykład ze specjalnymi ujęciami kamery czy coś. No to też możecie napisać, czy byście chcieli coś takiego zobaczyć. I będzie kusza na miniaturze, więc tutaj też musi być kusza, coś grana. Nie? Dobra, trzeba światełko w tunelu rozpalić. I soluwa na kosiały. Szczerze mówiąc, to myślałem, że całkiem lepiej mi pójdzie z tym... z tym ekwipunkiem, z tą szatą, że ona ma trochę lepsze... większe te... O punkty obrony, że tak powiem. A to wychodzi na to, że jakiś leszczyk zwiadowca mnie uderzy i ja tracę trochę HP, więc jak pójdę na ziemię orkowe, to tam będzie hardcore. Jak wyskakuje lepiej Iberion z szaty, jak już przejdzie na drugą stronę. A w ogóle też jak nagrywałem chyba tą serię pierwszy raz z Gothica, czy drugi, to ktoś mi pisał, że nie wiedział, że te mumie mają w ogóle pokitrane jakieś rzeczy. I dużo osób też pisało, że się bało tych mumii, jak byli mali, dlatego nie grzebali tam za bardzo. Dobra, stąd przyszliśmy. W drugą stronę. Bo tam Lukor w tubęgę dostaje. Bo tam Lukor już plomby stracił. No chodź. Dawaj taką fajną solówkę, żeby było coś kurde dla ludzi do oglądania. Światełko się świeci. Ganiamy się, ganiamy się. Puch. Puch. Dawaj, jeszcze raz. Nie no, kurczę. Myślałem, że to widowisko będzie bardziej epickie. A tak naprawdę to nie bezimienny się kręcił w kółko, tylko ja się na fotelu przed kąpem kręciłem, pewnie słyszeliście. Żeby tu emocji trochę dodać. O! Ja to lubię takie starcia. Naprawdę. Satysfakcjonuje mnie to, jak długo nie gram i potem wejdę i tak się poklepię z kimś. Bardziej niż jak go na przykład zdejmuję na strzała. Dlatego zaraz zmienię broń. Na jakąś cieniutką. Żebyśmy mieli trochę epickich tych fightów też. O! Miecz strażnika. Czyli miecz leszcza, innymi słowy. O kurde, jak się ktoś tam wydarł. O! Co ty, tylko jednego zostawiłeś przy życiu? Hej, ty! Dzięki za pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Jak już wszystkich sklepałeś, to się zjawiłem.
Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy Tam zbadać se ten orki kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić Przyszedł do pogadać. obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię, jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska. Jak dasz piątkę, to pogadamy. Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą 3 korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą. W ogóle co odcinek się zastanawiam, żeby to powiedzieć i jeszcze tego nie powiedziałem, a mianowicie to mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem tą serią. Bo ja to robię wszystko w celach humorystycznych. Wiem, że jak się przywijają tematy polityczne, to może się grubo zadziać. Jak na przykład ktoś się wychował tak, że lubi bardzo stary obóz i grał tylko w starym obozie, to jak ja tam cisnę strażnikom, to się obrażę. Spokojnie, ja to robię tylko dla fanu. kolację będzie mięso. Nie no, z tym Lukorem się nie da z nimi na solówkę normalnie wyskoczyć, a szkoda, chciałem taki fajny odcinek zrobić. Taki pełny, kurczę, totalnej walki mistrzów, a nie jakiś tam leszczy. O, teraz jestem 1 na 1, ale... O, a ile ich tu jest? Dawaj ich, Lukor, tubę ich! Lukor, bierz 3, ja biorę 2. O Jezu, co tu się dzieje? Co tu się stało? Dawaj, wyjdziemy na zewnątrz. No nie. I teraz się doigrałeś, chłopie. Zmęczyłem się, normalnie wbiegłem pod tą górkę. I już nie mam siły. Normalnie się zmachałem. Ciekawe jak tam Lukor czy nie wymiękł na solówce. Muszę się napić czegoś, bo nie wytrzymam. O, jeszcze tu są. A Lukora nie widzę, pewnie znowu się zbugował. Chłopie, to ja 4 pobiłem, a ty żadnego. Ja jestem trochę jestem trafiony teraz. Motylem byłem, ale przytyłem. Dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. O Jezu, ten bezimienny ledwo na nogach stoi po jednej ryżówce. Oba. Tu jakaś krata na dół, tego nie widziałem. To pewnie tędy Kalom przeszedł, kurde. Do świątyni śniącego. Bez kitu jaka rozkmina. Widzieliście kiedyś tą kratkę tutaj? Ja cię kręcę. Dobra, mamy kruszpach. Pach, pach. Hej, ty! Cześć! Wszystko w porządku? Nie. Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Ja mam tu jeszcze jeden dialog z tobą. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Najwyraźniej druga połowa pergaminu uległa zniszczeniu. Druga połowa musi być gdzieś w pobliżu.
Musimy przeszukać pozostałe tunele. Ja mam takie dziwne wrażenie, że tak naprawdę ten Lukor to razem z orkami przylutował tych strażników, bo go tam śniący obśrupał, a później jak przyszliśmy, to ich zdradził, tych orków, i udawał, że jest wszystko w pożądalu. Źle mu z oczu patrzy ogólnie. Już wcześniej miałem takie zdanie o nim, dlatego do niego nie podchodziłem w ogóle w tym gameplayu jeszcze. Bo co ja będę tracił czas na jakiegoś Lukora, Bambusa czy innego Balpawiana. No ale to jest najgorsze, że jak się z nim chodzi tutaj, czego byś nie zrobił, to on się blokuje. Tu nawet w oryginale jest taki kod jakby na księgę, która pomaga go odblokowywać, bo się bugował. Cześć. Wszystko w porządku? Najwyraźniej Druga połowa musi... A to jeszcze nie znalazłem tego pergaminu? Myślałem, że wziąłem go już. Wow. Ten tunel okazał się ślepą uliczką. Może znajdziemy tutaj... Tak, znajdziemy. Ja już znalazłem ten pergamin. Znalazłem W końcu. fragment pergaminu. Wspaniale! To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi 2 fragmentami? To 2 połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. A, toś powiedział. Masz takie samo pismo na szacie, zresztą ja też mam. Orkowy język, tam jest ogólnie... Najwięcej to tam pisze wyzwisk w języku orkowym. Napisali tam między innymi, że jesteś z tego co zrozumiałem. Czekaj, to interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym tę jaskinię. To mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia znalezionego przez nas pergaminu. I teraz się zdenerwuje chłop. Już wiem. To zaklęcie teleportacji. Wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne. No nie widzę w tym nic dziwnego. Ale niech ci będzie. Kruszwa rok, raz na rok. Kieruje Akashi Brok. Na kolację będzie mięso. Mięso z orka będziesz jadł? Dobra, to ja idę kolejnego tłuc. Dawaj, gdzie jesteś? Przydałoby się światełko w tunelu. Lukor, jak ja bym wiedział, że ty taki cienki jesteś, to bym go sam załatwił. Nie? Niewiele brakowało. Na kolację będzie mięso. Ale on drze hałapę, ja nie mogę. Ale mi czachę zrył. To miejsce posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. Wy mieliście jedną wizję, a Korkalon miał zupełnie inną, jak na moje. Za tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji właśnie tutaj, przed tą ścianą. Moje zaklęcie w tym odcinku to jest zaklęcie zapisu. I tak o. Zapraszam serdecznie, zapraszam, proszę wejść. Kolumny orkowe, kurcze. To samo co w obozie na bagnie. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł.
Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą. Aha, czyli plan był taki, że on mnie tutaj załatwi. Bo tak mu śniący nakazał. Zamknie, kurczę, bramę za sobą. I nikt się nie dowie, że ja tutaj leżę pogrzebany. Ale niestety, Lukor, twój plan nie wypali. Bo już za parę sekund dostaniesz takiego chlapa. Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i kości. Nie! Panie, przemów do mnie. Śniący, ukaż się swojemu słudze. Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina. Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego. Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny. Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana. Ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Gin, niewierny psie! Ja! Kurczę, myślałem, że solówka będzie konkret. Nie ma to z kim powalczyć w tej kolonii, chyba wrócę na arenę z Karimem, wyskoczę albo z Kirko, bo oni to chociaż coś tam umieli, a te lamusy to się nadają. Chlub do wody, chlub. I pływamy. Ale nie nurkuj, kurde. Co ty nurkujesz? O, jagody. Bardzo rzadkie w kolonii, podobno. To jeszcze zejdźmy sobie tędy. Właśnie dlatego. Dlatego expa. Tak naprawdę to nie wiedziałem, że one tu są. Tylko na farcie tu wlazłem. Po 200 za sztukę, ponad 1000 expa, bo ich tu było 6. Elegancko. Ktoś mi ostatnio pisał pod filmami, że Szrat nie jest wcale fajnym gościem. Ja tam się nie zgadzam. I nie wiem, w jaki sposób komuś ukradł rudę, bo tam coś było w komentarzu, że on rudę kradnie, coś tam, że was łatwo oszukuje. Nie wiem, czy to jakiś wynika z jakiejś niewiedzy mojej, czy co, ale ja to ogólnie jak puszczę bąka, to Szrat ucieka, więc jakby mi zabrał rudę, to bym ją odzyskał. A tak poza tym to nie wyklucza go to w żaden sposób od bycia fajnym gościem, moim zdaniem oczywiście. Znam o wiele gorsze mędy, które są fajnymi ludźmi tutaj. Mimo tego, że się parają na przykład okradaniem innych, robieniem napadów na konwoje i tak dalej. O, błotny wąż. Zemsta, kurde. No, nie spodziewałeś się mnie? Ej, ale jaki ty masz zasięg, a jaki ja mam, co jest? No, dawaj to skórę. Ale mnie wilku obsypie złotem. To się chyba nigdy... Słuchaj, Korangar, już jestem. Lukorowi odbiło. Cześć. Witaj. Ludzie zawsze gadają. Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani znaku, nic. A co z Balem, Lukorem i To się strażnikami? chyba nigdy nie Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się To nie stało? mój problem. W jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. Oj, zdziwiłbyś się. To nie może, nie może! Nieważne.
Najważniejsze, Czekaj, że lepiej się zamiar w nic Bala nie Lukora pakować. się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberion. To nie było zbyt mądre. Co słychać u jaśnie oświeconego? Tak długo jak Nie budzi się. I z godziny na godzinę jest coraz słabszy. Od razu Wiem, wiedziałem, jak że można go będą zbudzić, kłopoty. ale potrzebuję twojej pomocy. Tak długo, Co mam jak zrobić? mnie to nie dotyczy. Przynieś 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, Myślałem, że to się jakie można skończyło już znaleźć na dawno temu. bagnach. Potem Nie udaj się do chciałbym Keina, teraz jak być już w jego tylko je skórze. zdobędziesz. On będzie w stanie Tak uważać ci z długo, nich jak eliksir. mnie to nie dotyczy. Śpiesz się. Olipka, przecież ja tam dopiero byłem. Mam w ogóle te rośliny? Oni nie powinni wiedzieć. A, mam. Jedną sztukę. Chlup, 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 chlup. O! Coś dobrego dla każdego. Dawaj na brzeg, Leszu. No. Ty, nie mam tych roślin tutaj, co jest grane? 2 sztuki, a ja 5 potrzebuję. Trzeba zajść do Keina, Harry'ego Keina. Jeszcze brakuje, żeby jakiś świeżak w obozie się do nas żeby do nas podbijał z Bajero, żebyśmy go chcieli przyjąć do obozu i wszystko by było na cacy, nie? Tego mi tutaj zabrakło w tym modzie. No ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego i tak jest super moim zdaniem. Cześć. Przydałaby mi się pomoc. Jasne. Słyszałem już, co się stało. Jedną chwilkę. No, proszę. Lepiej się pośpiesz. To on miał ten napój gotowy, od razu nawet go nie waży teraz. Nie chodziło o to, żeby się stany roślin zgadzały. Ale mam kozackie pasicho, kurczę, w tej sukience. Masz Korangar, nalej mu to do ryjca jakoś, nie wiem, Hej, zrób coś. ty! Chyba Wymyśl cześć. coś. Witaj. Bo on umiera. Mam już dość tej Mam tu napój uzdrawiający dla Iberiona. O, wstaje, Pozostaje żyje. nam tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Tak długo. Chyba ten, jak mnie grzechotnika to nie mu wali. Okrada go jeszcze na koniec. To się już więcej nie powtórzy. Hej, ty! Pogadajmy lepiej o czymś innym. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Koniec. Śniący. Myślisz, że Ja go widziałem. Może. To ty. Dobrze, to nie było. posłuchaj mnie. Nie wolno zbudzić śniącego. Magowie wody. Mistrzu, W tej historii Musisz musi się być jednak udać do ziarno magów prawdy. wody. Oni znajdą drogę do wolności. Śniący. Widziałem go. To zachowaj to dla siebie. To- Inni nie powinni wiedzieć. To się chyba nigdy To nie demon. Jeśli dalej zależy ci na zniszczeniu bariery, ruszaj do nowego obozu. tak długo jak mnie Powiadom to nie ich o dotyczy. kamieniu. Przekaż Lepiej im, że dowiedzieliśmy się, jak naładować te dzisiejszych kamienie. czasach na nikim nie One- można polegać. Od co? One powinny móc wysadzić barierę. Musicie nie dać Czekaj. rozbudzić Nic nie pakować. tego całego zła. Mam już dość tej paplaniny. Nie można polegać. Od co? I znowu go okrada. Weź go zostaw już, Iberion nie czarny śpik. żyje. Nasz duchowy Mam już przywódca dość odszedł w tej zaświat. paplaniny. Nawet twoja błyskawiczna Może? pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. i co teraz będzie? Zawsze Pogadajmy ufałem lepiej o czymś Iberionowi. innym. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei u dzisiejszych Selena w czasach planie na nikim ucieczki nie można opracowanym polegać. przez Od magów co? wody. Dlatego powinniśmy musi wesprzeć być magów jednak wody ziarno w ich prawdy. dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach To nie Korkaloma. było zbyt mądre. A gdzie jest Kor Kalom? W gniewie zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Musisz Niech to uważać szlak. na to, co I jak mówisz teraz przy odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Jeszcze coś. Tak? Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje W dokonanie. dzisiejszych czasach na Pozwoli nikim nie ci można ona w polegać. dogodnej Od chwili Zapewne przeteleportować masz się na rację. świątynny dziedziniec. Dziękuję. co? To się Trudno się mówi. Chciałem taki Niektórzy- cliffhanger tu na koniec odcinka zrobić. Czy Iberion przeżyje? może. Czy
Iberion jeszcze kiedyś ze mną poświruje pawiana. Natomiast no nie udało się. Nie udało się tego cliffhangera zrobić przez tę jego mowę, która swoją drogą była bardzo klimatyczna. Która swoją drogą była odegrana świetnie. Dubbing tutaj moim zdaniem jest kozacki, choć słyszałem też już parę opinii, że nie każdemu się on podoba. No i co, moi drodzy, w tym materiale, w tym odcinku będzie to już wszystko, także mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, jak nie, no to w dół. No i trzymajcie się. Cześć!